Witajcie moi kochani. Dzisiejsza lekcja to lekcja nauki malowania gór. Dzisiejszą lekcję rozpoczniemy od namalowania nieba. Następnie przejdziemy do tego, w jaki sposób namalować góry, a nasze dzieło uwieńczymy pięknymi krokusami, oczywiście w fiolecie, które są zwiastunami wiosny. Za oknem mamy zimę i tak bardzo chcielibyśmy już poczuć pierwsze promienie słońca. Zapraszam więc do miłej zabawy. Na palecie przygotowałam na razie biały kolor. Do tego dołożymy odrobinę czerni oraz 2 odcienie błękitów. Jeden jaśniutki, ciepły, drugi będzie ultramaryna, nieco chłodniejszy odcień. Zabierzemy się na początek za namalowanie nieba. Potrzebny nam będzie pędzel szeroki, nylonowy, popatrzcie. Oczywiście woda, która jest jak zwykle medium naszych farb akrylowych. Paleta wygląda na razie tak i zabieramy się do roboty. Maczamy pędzel w wodzie. Musimy sobie zrobić odpowiednią bazę koloru pod niebo. Pamiętajmy, że nasze niebo wcale nie ma być mocno niebieskie. Prawdziwe, naturalne niebo jest takie lekko szarawe. Przybiera ono również różne kolory w zależności od pory dnia. Nasz obraz będzie malowany w ciągu dnia, latem, wiosną w zasadzie, w piękną pogodę, więc niebo nie może być zbyt pochmurne, ale jaśniutko, szaro-błękitne. Zabieramy się do roboty. Malowanie nieba jest trochę żmudne na początku. Pamiętajmy, że należy dawać dużo wody. Płótno potrzebuje wchłonąć farbę. Staram się to robić na razie jaśniuteńko. Po prawej stronie zrobimy nieco ciemniejsze odcień, aby niebo nie było takie strasznie nudne. Odrobinka jaśniejszego błękitu i woda, jak zwykle woda. Musimy teraz ładnie połączyć wszystkie kolory szybkimi, mocnymi ruchami pędzla. Pracujemy zarówno poziomo, jak i boki. Farbami olejnymi znacznie łatwiej wykonać takie szybciutkie rozmazy i przejścia. Tutaj z akrylami musimy się troszeczkę bardziej pogimnastykować, dlatego że farba bardzo szybko schnie. Musimy więc na początku dodawać dużo wody. Ale ma też oczywiście swoje plusy. Po prostu szybko schnie. Obraz w zasadzie jeszcze tego samego dnia jest gotowy. Chcę, żeby pierwsze wrażenie było bardzo delikatne, takie muśnięcie jakby obrazu nie farbą, ale sprayem. Możemy uzyskać taki efekt pięknego, łagodnego przejścia melanżu poprzez właśnie taką długą pracę wodą w różnych kierunkach pędzla. Popatrzcie. Niech się pojawią również jakieś chmury. Nanieśmy je najpierw delikatnie szpachelką. Dzisiaj będziemy pracować szpachlą. Dużo. To będzie świetny trening tego narzędzia. Na początek nakładam szpachelką białą farbę, całkiem tak sporo, i spróbujemy zrobić kilka chmurek. Będą lekko opływały nasze góry. Na takim gładkim, delikatnym tle chmury nałożone szpachlą będą wyglądały niezwykle ciekawie, atrakcyjnie. Odrobinkę przyciemnimy je od dołu, żeby nie były tylko i wyłącznie zupełnie takie białe. Wiecie, że chmury zawsze są na górze jaśniejsze, na dole mają więcej cienia. Malując je w ten sposób sprawimy, że będą wyglądały bardziej realistycznie.
Dobrze. Niech delikatnie na dole się rozpływają. Posłuży nam znowu do tego ten sam pędzel, którym malowaliśmy przed chwileczką tło. Bierzemy się za malowanie gór. Nasza paleta wygląda tak. I wymieszamy sobie najpierw kolor czarny z amberem, ponieważ góry mają w sobie takie prześwity brązu, jak to skały, ale dodamy również odrobinkę ultramaryny. Powstanie nam taki ciekawy kolor, nieco chłodny. I teraz tak, spróbujemy sobie zaznaczyć szczyty naszych gór. Dobrze, co dalej? Musimy je najpierw zamalować na ciemny kolor. Przyda nam się ten błękit, który nam ładnie tutaj wystaje spod spodu. On również od razu stworzy taką dodatkową, ciekawą strukturkę, popatrzcie, skał. I wjeżdżamy tak nieco niżej od razu tym ciemnym kolorem. Na razie bardzo prosto nakładamy sobie po prostu kolor na wyznaczone miejsca szpachlerką. Lekko trąc, ściągając, na razie troszeczkę w taki banalny, prosty sposób. Nie przejmujemy się specjalnie, nawet jak ta farba nam się układa, nawet dobrze, jeśli są niedociągnięcia, popatrzcie, bo to od razu bardzo naturalnie wygląda. Ta góra będzie troszkę dalej, więc tą wysuniemy sobie do przodu. Ta też będzie z przodu. Dobrze, jest całkiem ciekawie. Dobrze, góry, które są z tyłu, nieco rozjaśnimy teraz, żeby pokazać, że są bardziej zamglone. Dodamy w związku z tym jeszcze błękitu i bieli. To miejsce też musimy zdecydowanie rozjaśnić. Dół będziemy rozświetlać mgłą. Dopóki farba jest jeszcze mokra, tak jak to miało miejsce w przypadku tła, można delikatnie bielą po prostu rozmazać cały dół, pokazując, że góry zaczynają topić się we mgle. Popatrz. Biała farba, woda. Leciutko wchodzimy sobie na kolory, które zaczynają się nam ładnie rozpływać. Delikatnie, leciutko, na razie samą wodą ściągamy nadmiar ciemnej farby. Pędzelek pracuje, zobaczcie, w różne strony, nie tylko w jedną, w poziomą. Musimy sprawić wrażenie, że ruch pędzla będzie niewidoczny. Dodajemy sobie teraz bieli. Teraz już powinna zdecydowanie jaśniej nam się pokazać, ponieważ ciemne kolory zostały już nieco przytłumione i rozmazane. Zobaczcie, taki zabieg, gdzie zarówno niebo, jak i dół są rozmazane, rozemglone, sprawiają, że góry zaczynają się nam bardziej wyłaniać, że są bardziej szczegółowe, mocniejsze w kolorze i ostrzejsze w wyrazie. Pracujemy dalej nad górami, bo to jeszcze nie wszystko. Teraz będziemy szukać źródła światła, które nam pięknie te góry rozświetli. Wycieram szpachelkę szmatką i postaramy się nałożyć troszeczkę śniegu na nasze szczyty. Wyciskamy sobie białą farbę w miejscu, gdzie na palecie jest naprawdę czysto, gdzie inne kolory nie będą się z nią mieszały. I czystą białą teraz spróbujemy pokazać, gdzie tak naprawdę pada światło. Z przodu ośnieżymy tę górę, która jest bliżej nas. Popatrzcie, leciuteńko dotykamy szpachlą, tak żeby zostawały te już nierównomierne fragmenty. Wówczas stworzymy taką jak gdyby strukturę dodatkową gór.
Widzicie, jak pięknie teraz ten amber koresponduje z innymi kolorami? Stwarza wrażenie takiej naturalności skały. W takich górskich kotlinach bardzo często znajdują się grube pokrywy śnieżne. Warto więc jest tutaj pokazać to bielo. Popatrzcie. Zaczyna się robić coraz ciekawiej. Góry wyglądają już całkiem okazale. Dokładamy bieli, bo tej bieli naprawdę sporo na nasze góry pójdzie. Dobrze, tutaj, tak jak już wspominałam, w kotlinach niech leży więcej śniegu. Gdzieś na samym dole. Tego śniegu ma być naprawdę sporo, ponieważ kiedy będziemy malować krokusy, które jak już wiemy są pierwszym zwiastunem wiosny, będzie to oznaczało, że obraz malowany jest w okolicach marca, kwietnia, a w takich to porach w górach jest jeszcze naprawdę sporo pokrywy śnieżnej. Jeszcze kilka pociągnięć i wydaje mi się, że nasze góry całkiem już ładnie wyglądają. Może jeszcze troszeczkę na szczycie dodamy więcej tej bieli. W końcu to szczyt. No dobrze, trochę nam się zepsuła mgła, którą sobie tutaj już reperujemy. Popatrzcie, jeszcze jest mokra farba. Dałam sporo wody, więc jest szansa na to, że dosyć długo możemy pracować na powierzchni jeszcze całkiem mokrej farby. Dodamy jeszcze odrobinkę z tej strony mgły, która uwydatni nam jeszcze bardziej piękne góry i rysy. Dobrze, góry mamy namalowane, możemy przejść do następnego etapu. Przejdziemy teraz do naszej łąki. Łąka będzie znajdowała się tutaj, na dole, na drugim i pierwszym planie, bo pamiętajmy, że w malarstwie, patrząc na pejzaż, dzielimy plany od dołu. Pierwszy plan jest na samym dole, najbliżej nas, czyli osoby malującej. W związku z tym elementy będą bardzo dokładne, szczegółowe i mocne w kolorze. Drugi plan to wszystko, co znajduje się tutaj mniej więcej po środku, a trzeci plan to, co jest najdalej. W naszym przypadku są to góry z elementami nieba. Dobrze, zróbmy sobie jakiś podkład tutaj na pierwszym planie, pod naszą łąkę. I proponuję, ponieważ wcześniej był użyty amber do gór, bardzo ładnie sprawdzi się również tutaj amber na dole. Aby uzyskać taki naturalny kolor, takiej delikatnej, zgniłej zieleni, użyjemy amberu i dodamy sobie do tego odrobinę żółci. Popatrzcie, może być w tym przypadku nawet taka cytrynkowa żółć. Bardzo dobrze też wygląda czarny kolor złączony z żółcią. On też daje nam taką bardzo subtelną, piękną, naturalną zieleń. Pokazuję. Tutaj. Dobrze. I jedziemy. Widzicie, jaki śliczny kolor naturalny powstaje? Dobrze, pomalujmy cały dół. Dobrze, jak widzicie, tło na dole mamy już pięknie zamalowane. Popracujemy teraz chwileczkę jeszcze szpachelką, ponieważ krokusy to bardzo ciekawe kwiaty. Muszę Wam powiedzieć, że występują dwie podstawowe odmiany, a tak naprawdę głównie fioletowa. Pojawia się również naturalnie biała. Wszystkie inne kolory są już tak naprawdę sztucznie hodowane. Krokusy bardzo wcześnie zaczynają kwitnąć. I meteorolodzy często czekają właśnie, aby zobaczyć, kiedy te krokusy zakwitną, bo będzie to na pewno już
jakaś zapowiedź wiosny. Na przykład w roku 2015 krokusy zakwitły już 25 marca. Rzeczywiście przebijały się przez ten śnieg, ale one znalazły pewien sposób na śnieg. Podczas kiedy inne kwiaty by przemarzły, one po prostu zakulają w sobie płatki, a nie wypuszczają przez długi czas listków, czyli pojawiają się same kwiaty, które zakulając się, chronią się przed opadami śniegu, natomiast w momencie, kiedy śnieg topnieje, one pięknie otwierają kwiatostany, tworząc potężne, piękne połacie fioletowych bądź białych dywanów w naszych Tatrach. Spróbujemy teraz namalować troszeczkę szpachelką takiego podkładu łąki, czyli takich zeschłych trawek, które się pojawiają po tym, jak śnieg zaczyna topnieć. To właśnie na takich miejscach pięknie kwitną nasze krokusy. Potrzebujemy do tego szpachelki. Myślę, że rozmiar cały czas może być nawet ten sam, to jest trójeczka. Również i tutaj się na pewno przyda. Musimy tylko ją porządnie umyć i wytrzeć ściereczką. Nasze tło jest takie przełamane w kolorystyce pomiędzy amberem, troszeczkę czernią a żółcią. Będziemy więc na tym tle nakładać nieco jaśniejsze trawki. Posłużymy się tym razem takim kolorem, jednym z moich zresztą ulubionych, zobaczcie, jak ochra. Ochra jest bardzo podobnym kolorem do sieny. One się po prostu różnią odcieniami. Widzimy, można zarówno ten kolor, jak i ten użyć. Ja akurat wezmę tutaj troszeczkę ochry. Dołożymy sobie do tego nieco bieli i takim jaśniutkim kolorkiem pomiędzy ochrą a bielą będziemy robić trawki. W jaki sposób? Będziemy kłaść pędzelek boczkiem, szpachelkę. Kładziemy sobie szpachelkę boczkiem i troszeczkę porobimy takich nieregularnych tutaj na pierwszym planie, bo pamiętajmy o tym, że ten plan się oddala. To jest ogromna odległość, stąd aż do gór. Kilka kilometrów co najmniej, w związku z tym te trawki nie mogą się takie same pojawić wyżej. Na takie trawki możemy sobie tylko pozwolić do pewnego momentu, czyli do końca pierwszego planu. Takimi pociągnięciami zarówno będziemy sobie odrobinę ściągać jeszcze mokry podkład, jak i nakładać świeżą farbę. Trawki mają się układać bardzo nieregularnie, zobaczcie. Wtedy będą wyglądały naturalnie. Na ciemniejszym tle bardzo ładnie się wybijają nam do przodu. Myślę, że sianka zrobiło się już całkiem sporo. Leciutko go teraz spróbujemy rozmyć. Znowu weźmiemy sobie taki pędzelek do rozmycia. Wytrzemy nadmiar wody i takim czyściutkim pędzelkiem, zupełnie wyjętym, zobaczcie, z wody, delikatnie rozmyjemy sobie tą górę, tak, żeby sprawić wrażenie, że zaczynają te trawki nam się oddalać. Oddaliły się krokusy, spróbujemy w związku tutaj tak zadziałać, żeby widoczne były pewne połacie kwiatów z daleka. Ale zanim przejdziemy do samych kwiatów, odrobinę jeszcze podkładu. Taki amber właśnie połączony z odrobiną tutaj naszej ochry i delikatnie taką metodą topowania pokażemy z daleka troszeczkę więcej takich ciemniejszych jeszcze miejsc. Popatrzcie, tapowanie to nic innego jak dotykanie pędzelkiem z farbą mniej więcej w taki sposób, czyli pod kątem 90 stopni, tworząc takie wrażenie właśnie jakby jakichś listków, gałązek. Możemy elementy drzew, trawy bardzo ciekawe poprzez takie topowanie robić. Podkład pod krokusy jest prawie przygotowany. Odrobinka jeszcze mgły na końcu, żeby jeszcze dalej sprawić takie wrażenie swojego wszystkiego przez mgłę. Góry muszą być trochę tajemnicze. Dobrze.
Tutaj zrobimy szpachelką jeszcze na samym dole kilka ciemniejszych akcentów, żeby pokazać większy kontrast. Bo pamiętajmy, że to, co jest bardzo blisko nas, zawsze ma mocniejsze barwy, a co za tym idzie też mocniejsze kontrasty kolorystyczne. W związku z tym wezmę jeszcze sobie szpachelkę i troszeczkę czarnego koloru zmieszam z amberem i z ochrą, ale tak, żeby jednak przewaga była ciemnej barwy i troszeczkę odprowadzam również taki, popatrzcie, drapek, ale nieco ciemniejszy. W ten sposób uzyskamy większy kontrast na samym dole. Jeśli zrobi nam się zbyt duża plama, zawsze możemy przyjechać jaśniejszym kolorem, rozbijając ją. Nie panikujemy. No dobrze, przechodzimy do naszych kwiatów. Z takich ciekawostek botanicznych powiem Wam, że krokusy to inaczej nazwa szafran spiski. My znamy szafran, ale jako przyprawę. Natomiast tutaj się okazuje, że krokusy też są tak nazywane. Bierzemy teraz mniejszą szpachelkę, bo ta jest troszeczkę za duża już dla nas. Może być nawet jedyneczka. I tą jedyneczką będziemy się starali namalować w sposób ciekawy kwiaty, które mają po 6 płatków. Czasami oczywiście nie będziemy liczyć, nie widać, ponieważ jeden płatek przysłania inny, one są często tak właśnie skupione, więc postarajmy się uzyskać przede wszystkim taki charakterystyczny dla krokusów kształt. Na pewno będzie nam potrzebny tym razem kolor fioletowy, na pewno różowy się przyda, sporo bieli, a środeczki krokusy mają w takim odcieniu pomiędzy pomarańczem a takim ciepłym brązem. Też wyciśniemy sobie takie kolory na paletę. I jeszcze bieli. Przystępujemy do pracy. Gdybyście mieli problemy z namalowaniem od razu szpachlą krokusów, co oczywiście rozumiem przy osobach początkujących, zawsze możemy posłużyć się małym, precyzyjnym pędzelkiem kałamarkiem. Popatrzcie. Mały, cieniutki, nylonowy pędzelek. I tym pędzelkiem możemy sobie najpierw zaznaczyć sam kształt kwiatów, a następnie spróbujemy je wypełnić. Dobrze? Możemy je po prostu wykończyć nawet szpachelką. Na ciemnym tle dobrze jest, moi kochani, po prostu pokazać jaśniejszy jakiś kolor, na przykład bielą. Krokusy mają takie płateczki, takie podłużne, lekko zaokrąglone na końcu. Mogą być delikatnie rozchylone. Jeden płatek, zobaczcie, wchodzi na drugi. I z tyłu mogą być jeszcze, w ten sposób widoczne płateczki, tak? Krokusik wydłuża nam się tutaj i rośnie na takiej cienkiej, śmiesznej łodyżce. Jeszcze bez listków. Jeśli pojawi nam się jakiś kolor, odcień żółci, pomarańczu, pojawi się tutaj w tym miejscu dokładnie. Dobrze. Jak pokazać teraz płatki naszego krokusika? Weźmiemy troszeczkę większy, ale również jeszcze taki całkiem mały pędzelek. Połączymy kolor fioletowy z różem. Łączymy tutaj teraz te 3 barwy, zobaczcie. I zabieramy się za malowanie naszych płatków. Pomalujmy je sobie na razie na gładko. Z tyłu zostają tylko małe fragmenty, które pokazują trójwymiarowość kwiatu. Dobrze, teraz trzeba wprowadzić jasne kolory, czyli pokazać światło na naszych płateczkach. Od góry wprowadzimy więcej oczywiście bieli, ponieważ krokusy oświetlane są naturalnym słońcem od góry, więc skąd pada światło jest jak gdyby oczywiste. Ku dołowi będą się robiły ciemniejsze. Zaznaczmy też troszeczkę łodyżkę, najpierw na ciemniejszy kolor, a później możemy jeszcze tak delikatnie bielą z ochrą oświetlić troszeczkę, żeby jeszcze naturalnie wyglądał nasz krokusik. Gdyby się okazało, że za bardzo zlewają się wszystkie kolory, warto jest tutaj delikatnie pokazać jeszcze odrobinę cienia. Dobrze.
Tak jak już wspominałam, krokusy mają w środku takie ciepłe ziarenka. Spróbujemy pokazać ten kolor. Pomiędzy pomarańczem, brązem jasnym, ewentualnie ochrą, taką odrobineczkę możemy tutaj dotknąć jeszcze. Popatrzcie, nasz krokusik wygląda już naprawdę uroczo, prawda? Możemy sobie takie krokusy również malować nie tylko pędzlem, ale i szpachelką. Wymaga to natomiast większej oczywiście wprawy. Ja zawsze zachęcam, żeby próbować tą szpachlą. Spróbujemy sobie drugiego namalować szpachelką. Najpierw to, co jest po drugiej stronie. Teraz sam przód. Nieco ciemniejsza łodyżka. Możemy sobie teraz oczywiście porozjaśniać, tak jak w tamtym krokusiku. Od góry zrobimy jaśniej. Kęciki też pojawią nam się jaśniejsze naszego krokusika. I sam środeczek pędzelkiem teraz możemy sobie dotknąć na wykończenie. Tutaj też jeszcze troszeczkę przyciemnimy te płateczki. Najpierw na ciemną łodyżkę. To jeszcze troszeczkę przydałoby się rozjaśnić. I jakiś tam cieplutki środeczek. Krokusików przybywa, trochę to potrwa. Oczywiście pamiętajmy o tym, żeby te krokusy malowane były pod różnym kątem. Natomiast system na razie pierwszego planu będzie cały czas taki sam. Kochani, zwróćmy uwagę, że cofamy się daleko, daleko w przestrzeń. W związku z tym krokusiki muszą sprawiać wrażenie całej dużej łąki, ale te największe są tylko na pierwszym planie. Im dalej, tym mniejsze, malutkie kropeczki. Za chwilę przejdę w ogóle do samego topowania, do pokazania takich maleńkich, maleńkich drobinek, które tworzą gdzieś tam fioletową łąkę. Tylko dzięki takiemu zabiegowi uzyskamy przestrzeń w obrazie. Tym bardziej, że pokazujemy naprawdę odległe góry. Dobrze, przejdziemy teraz do takiego etapu kolejnego, gdzie pokażemy metodą właśnie tapowania bardzo malutkie, drobniutkie tylko punkciki. Potrzebujemy do tego pędzel, szczecinak, taki zwykły, rozczochrany. Dołożymy sobie troszeczkę farb, jeżeli komuś już zabrakło na palecie. Ja potrzebuję bieli. I teraz gdzieś w tych miejscach delikatnie pokażemy sobie metodą właśnie tapowania jeszcze całe połacie w odległych miejscach naszych pięknych krokusików. Patrząc na te kwiaty, będziemy już wiedzieć, że to jest ciąg dalszy. One rosną w takich
kępach. Dobrze jest więc również pokazać tutaj te kępy. Takie skupiska. To mają być już tutaj naprawdę mgiełki, takie bardzo, bardzo tylko delikatne dotknięcia. Nie używamy do tapowania wody, dlatego że plamy by nam się mocno rozlały, a my chcemy uzyskać tylko takie drobinki na końcu pędzelka koloru. W pewnym momencie, kiedy już jesteśmy naprawdę daleko, te drobinki, które tutaj występowały jako tapowanie, nagle zaczynają przeradzać się niemalże w barwne plamy. Możemy więc tak leciutko, zbliżając się do mgły, przejechać sobie właśnie pędzelkiem, pokazując tylko takie lekkie zarysy koloru. Nie pozostało chyba nam nic innego, jak tylko podpisać swoje dzieło. Bierzemy kołanek i w prawym dolnym rogu wpisujemy inicjał imienia, nazwisko oraz rok. Dobrze, zerknijmy jeszcze, jak wygląda nasz obraz w ramie. I tak oto ukończyliśmy nasze dzieło. Mamy swoje wymarzone góry. Popatrzcie, pachną wiosną, kwiatem. Tylko powiesić na ścianę.